Dzień dobry. Dzisiaj, tak jak mówiłam, pokażę Wam gladius, czy też gladiusa, bo nie wiem, czy to się odmienia po polsku. Jest to miecz rzymskich legionistów. W ogóle słowo gladius i gladiator mają wspólne pochodzenie, zresztą są bardzo do siebie podobne, ponieważ gladiator oznaczało szermierza albo osobę walczącą mieczem. Ten miecz był wykorzystywany w Imperium Rzymskim w okresie Republiki i Cesarstwa od III wieku przed naszą erą aż do III wieku naszej ery. Zanim go wynaleziono, Rzymianie używali mieczy greckich, a potem galijskich. Na Półwyspie Iberyjskim, czyli Hiszpania, Portugalia, Rzymianie, walcząc z miejscowymi ludami uzbrojonymi w falkaty, no nie powiem, że dostali sromotny wpierdol, ale ciężko było. I wtedy pojawiła się potrzeba wynalezienia jakiegoś nowego, lepszego miecza, którym można wyposażyć swoją armię. I tak powstał Gladius Hispaniensis, gdzie na początku myślano, że on był inspirowany wyglądem mieczy hiszpańskich na tamtych terenach, ale okazało się, że to odnosiło się tylko do miejsca jego produkowania. Tym mieczem legioniści walczyli w zwartym szyku, w bliskim dystansie, co właśnie warunkowało jego niewielkie rozmiary. I w takiej sytuacji częściej był używany właśnie do pchnięć niż do cięć. Atakowano nim głównie twarz, brzuch przeciwnika oraz nogi. Żołnierz rzymski do bitwy przystępował z takim wyposażeniem. Oprócz tam hełmu, pancerza i właśnie gladiusa trzymanego w prawej ręce, miał tarczę, tak zwaną scutum, trzymaną w lewej, sztylet, pugio przy pasku i włócznię długą do rzucania, pilum, gdzie? W dupie. Co do sposobu noszenia tej broni, to na początku myślałam, że nosiło się ją tak po prostu zwyczajnie jak szablę albo miecz z lewej strony, na lewym boku, jeśli chciało się ją obsługiwać prawą ręką. Ale potem przeczytałam, że noszona ona była na pasku przechodzącym przez lewe ramię z prawej strony. Ja znalazłam jakiś prowizoryczny pasek, który broń Boże nie jest od tej broni. I trzyma się. W ogóle zlokalizowałam nasz problem, mianowicie mamy zdecydowanie za mało pasków w stosunku do ilości broni, przez co mało możliwości takiego zawieszenia jej sobie, jej noszenia. Dobra, wisi z prawej strony. I co teraz? Potem pomyślałam, że skoro jest tutaj, to trzeba ją używać lewą ręką. No na skos, logiczne. Ale zobaczyłam na szczęście w internecie zdjęcie, jak mężczyzna wyciąga gladius z pochwy i robi to w ten sposób prawą ręką. Ja sobie pomyślałam, jak prawą? Ja się w ten sposób nie zginam. Ale jednak okazało się, że się da. To jest na tyle małe i krótkie, że można robić takie dziwne ruchy tą bronią. Z długim mieczem to powodzenia wyciągnąć z prawej strony. Jak to się człowiek całe życie czegoś uczy. Ja też nie jestem jakimś historykiem i w ogóle nigdy nie sądziłam, że będę o uzbrojeniu mówić do internetu.
Przy okazji moje przygotowanie odcinka polega na tym, że siadam i zaczynam czytać coś na ten temat, przygotowuję sobie scenariusz, uczę się tego, a potem o tym gadam. Także jeśli na przykład 2 miesiące temu ktoś zapytałby mnie, żebym powiedziała coś na temat Gladiusa, to wiedziałabym tyle, że były. No może jakieś takie podstawowe rzeczy. Budowa Gladiusa. Najpierw zacznijmy od zewnątrz, czyli od pochwy. Była ona drewniana, owinięta w skórę, z brązowymi okuciami, a w wersji luksusowej na przykład srebrnymi. Głowica jest krótka, około 50 cm i dość szeroka, bo 50×7. Tak czytałam. O charakterystycznym, ostro zakończonym, wyraźnym sztychu. Właśnie to jest główna cecha wyróżniająca gladiusy, to, że były po prostu krótkie i szerokie. Dalej. Jelec jest o taki, jak widać. Na rękojeści są karby poprawiające chwyt, a głowica jest okrągła i spłaszczona. Najczęściej było to robione z drewna, mogło być również wykonane na przykład z rogu. Miał obosieczną głownię i był po prostu na obie strony dokładnie symetryczny. Jest podobny do greckiego miecza Ksifosa. Istniały różne kształty gladiusów. Imperium Rzymskie było na tyle wielkie i rozległe, że musiano też tą broń dostosowywać do rodzaju przeciwnika, z jakim walczono na danym terenie i do jego uzbrojenia. Mój kształt ten przypomina ten na dole, czyli Pompejan. Tutaj natomiast na zdjęciu jest Gladius z Moguncji, inaczej zwany mieczem Tyberiusza, od 1866 roku w British Museum. Mocno skorodowane żelazo, pochwa z cynowego i złoconego brązu, ozdoba na pochwie ilustruje oddanie zwycięstwa militarnego Augustowi przez Tyberiusza po udanej kampanii alpejskiej. To była prestiżowa broń, prawdopodobnie zrobiona na zamówienie dla starszego oficera armii rzymskiej. Zauważyłam przy okazji, że moja replika ma całkiem podobną pochwę właśnie do tej. Tak wygląda mający ponad 2000 lat gladius zachowany razem z fragmentami pochwy. A tutaj z metalowym elementem rękojeści. Wszystkie organiczne fragmenty typu drewno dawno rozłożyły się. Z góry przepraszam Was za te odgłosy w tle, jakie możecie słyszeć, ponieważ mam sąsiada uzależnionego od ścinania trawy. No nie przepuści, 2 razy w tygodniu musi traktorkiem wyjechać. Gladius, jak każda broń, został po jakimś czasie zastąpiony przez jego nową, ulepszoną wersję. W tym przypadku była to tak zwana spata, czyli wydłużona wersja Gladiusa używana przez konnice. Można jeszcze na sam koniec o nim powiedzieć też taką ciekawostkę. Ostatnio słyszałam, że w jakimś jeziorze w Szwajcarii zdjęcia lotnicze pokazały zatopiony statek. Po zbadaniu tego statku okazało się, że był to statek handlowy Imperium Rzymskiego, a w środku między innymi znaleźli Gladius. Badania tego Gladiusa przeprowadzone w 2025, czyli całkiem niedawno, wykazały, że pochodzi on z albo od 20 do 50 roku naszej ery. I to chyba jest najnowszy odkryty Gladius z tego co wiem. Dziękuję bardzo za wysiedzenie ze mną do końca. To by było wszystko w dzisiejszym odcinku, ale jeszcze nie rozłączaj się, ponieważ chciałam powiedzieć, co będzie w następnym. W następnym pokażę rapier. Mojemu tacie udało się kupić ogromny egzemplarz rapiera.
tak wielki, że mi, żeby go z pochwy wyciągnąć, to po prostu mi ręki nie starcza. Oprócz tego jest do niego całkiem fajny pasek i lewak, czyli taki mniejszy sztylet obsługiwany lewą ręką.